Cześć, tu Iteda Collection, Sylwia Jankowska-Muszelska z tej strony. Zapraszam na nasze nowości, tym razem to papier decoupage ryżowy. Przypominam, że jednocześnie z premierą na YouTubie odbywa się nasz premierowy live na naszym firmowym fanpage'u. Zapraszamy. Kochani, jak Wasze przygotowania do świąt? U nas w Iteda Collection wszystko idzie pełną parą. Póki co zamierzamy otulać się welwetem. Nasze świąteczne kolekcje były już w różnych kolorach. Czerwieni, zieleni, mieliśmy kolekcję zimową w niebieskościach, ostatnio aniołowe w sepii i brązach. Tym razem, szukając koloru, którego chyba jednak troszkę mi brakowało, natknęłam się na te XIX-wieczne pastelowe grafiki. Pomyślałam sobie, że może to fajny pomysł na taką nieoczywistą w kolorystyce kolekcję. Te postacie bez wątpienia łączy jedno – przepiękne, aksamitne ubranie. Aksamit to tkanina pełna szlachetności, wytworności, klasy i absolutnie ponadczasowa. A ponieważ sam w sobie aksamit lubi kontrasty, to w kolekcji zestawiłam go z zabytkowym gobelinem, który tu nie tylko kolorystycznie świetnie się odnalazł, ale też przepychem motywów kwiatowych, mam wrażenie, godnie mu będzie towarzyszył. Przygotowałam więc dwa zestawy RSM. Jeden z nich z grafikami w kwadratowych, a drugi okrągłych ramkach. Jeden zestaw RP, który trochę różni się od arkuszy pojedynczych w formacie A3 i A4. W związku z tym postanowiłam dzisiaj pokazać wszystko, a zacznijmy od zestawów RSM, czyli małych kwadratów, bo właśnie te grafiki były prowodyrem tej kolekcji. Na początek zestaw w ramkach kwadratowych z różnymi postaciami w różu, bordo, ale też niebieskim, fioletowym i zielonym. Na początek urocze młode kobiety otulone aksamitem z pięknymi mówkami. Chyba dobrze się bawią w swoim towarzystwie. Młoda para jeżdżąca na łyżwach w bardzo wytwornych strojach. Kobieta z dwiema dziewczynkami i jemiołą w pięknej, ozdobnej ramce. Dwie dziewczynki z kobietą stojące w furtce. Znowu lodowisko i urocza para. A na koniec mamy piękną dziewczynkę w ubraniu i nakryciu głowy w kolorze bordeaux. Drugi zestaw to postacie w ramkach owalnych. Tym razem kolorystyka głównie niebieska, szara, zielona, turkusowa. Na początek mężczyzna przyglądający się kobiecie wokół. Bardzo romantycznie. Następnie piękna scena na śniegu. Sanna i rozbawiona młoda para w dość okazałej ramce. Dzieci bawiące się na śniegu pod opieką kobiety. Chyba to dziewczynki. Tu chyba jakieś świąteczne odwiedziny. I na koniec zimowy spacer. Teraz welwet. Miękki, ciepły dotyk, czyli zestaw LP, który stanowi zestawienie grafik z kolekcji. Pokazuję go tu, ponieważ różni się tym razem od pojedynczych arkuszy, które występują w rozmiarze A3 i A4. Mamy więc postacie na 4 arkuszach. Tu w kwadratowych ramkach w kolorze niebieskim, turkusowym, zielonym i szarym. Tu te same grafiki również w owalu. Wielkość tych grafik jest taka jak na pojedynczych arkuszach A3. Tu mamy z kolei postacie w kolorze bordeaux, różu, zieleni i fioletu. Podobnie w ramkach owalnych i te same grafiki w ramkach kwadratowych. Piękny gobelin z motywem róż i winogron.
Do tego wreszcie aksamit w kolorze brudnego różu. Tu połączenie aksamitu z motywem kwiatów. Piękne kwiaty z niebieską kokardą, a za nim idzie zaraz blado-niebieski aksamit. Piękna, wisząca girlanda kwiatowa w nieco cieplejszej tonacji. A na koniec dekory. Bordiury idealne do wykończenia, choćby skrzyneczki. Tak się prezentuje zestaw RP. Teraz pojedyncze arkusze zarówno A3, jak i A4. Mamy tu dwie wielkości, a kiedy jeszcze dodamy wielkość z arkuszy kwadratowych RSM, to proporcjonalnie tak to wygląda. Jak widać też duża różnorodność ramek. Następny arkusz w cieplejszej kolorystyce niż poprzedni i jeszcze inne ramki. Te dwie wielkości specjalnie razem zestawiam, bo wiem, że w Waszych pracach wielkość grafiki robi różnicę. Natomiast jeśli chodzi o nasz tytułowy velvet, to co prawda po angielsku velour, velvet czy aksamit brzmią tak samo, jednak są między nimi różnice. Velour jest wykonany z nitek osnowy i ma bardzo krótki meszek. Velvet powstaje z nitek wątkowych, wyciągniętych ponad osnowę i ma nieco dłuższe włosie. Aksamit tworzy się poprzez wprowadzenie między nitki osnowej i wątku dodatkowych nitek runowych, jedwabnych, bawełnianych lub wełnianych i ma charakterystyczny połysk. Jeśli dodatkowo zostały one rozcięte, mówi się o aksamicie strzyżonym. Jeśli nie, mamy do czynienia z aksamitem pętelkowym. Oczywiście te z jedwabiem są najdroższe, ale też najpiękniej błyszczą. Na koniec jeszcze miniatury, które już na stałe zawitały do naszych kolekcji. Kochani, bardzo ciekawi nas oczywiście, co sądzicie o naszej najnowszej kolekcji. Na Wasze opinie, komentarze czekamy 3 dni. Po tym czasie, zarówno na kanale YouTube, jak i na naszym firmowym fanpage'u, wybierzemy 3 osoby, do których wyślemy nasze nowości. Pozdrawiam Was cieplutko od całego Itele Collection.